No, w ogóle od tego chciałam zacząć, że mam też swoje Pokemony. Pierwszy Pokemon to jest WWO. Drugi Pokemon to jest AU-ADHD. Trzeci Pokemon to jest PTSD. Czwarty Pokemon to jest bezsenność. Więc no, mam swoje Pokemony. Dzisiaj spałam tylko 2 godziny. Zasnęłam nad ranem. O 7. I tak kręciłam się w tym łóżku całą noc. Otworzyłam oczy i patrzę, jest już jasno. Zaczęłam się zastanawiać, że może zjem kolejną dawkę melatoniny, ale jak zobaczyłam na zegarek i zobaczyłam, że jest 7, to stwierdziłam, że jest to bez sensu. Zamknęłam roletę, żeby było ciemno w pokoju. Położyłam się i w sumie pospałam tak 2 godziny. Nie ukrywam, że temat spania i w ogóle temat snów jest dla mnie mega trudnym tematem, bo bezsenność choruję od dzieciaka praktycznie, odkąd pamiętam. Mam problemy ze snem i to jest bardzo niefajne. Często też od ludzi nie dostaję żadnego zrozumienia, no bo jak to możesz nie spać całą noc i potem funkcjonować? Jeżeli chodzi o brak zrozumienia dla mojej bezsenności, to przypomina mi się jedna sytuacja, gdzie po jednej imprezie tam mój ówczesny partner też miał problem ze śnięciem. I oboje przeleżeliśmy całą noc. I on na następny dzień był taki wyrzuty, wypluty, nie do życia, był irytujący i wszystkim się denerwował. A ja tak mam często, że nie mogę zasnąć. I ciężko jest, żeby ktoś to zrozumiał. Bo jeżeli chodzi o kwestię bezsenności, to zrozumie tylko osoba, która ma problemy ze snem. I kładąc się do łóżka wczoraj, ja wiedziałam, że nie zasnę, bo to już tak jest, że ty wiesz, że nie zaśniesz i że tą noc przeleżysz. A wiedziałam to dlatego, że jest we mnie bardzo dużo emocji. Emocji, które się we mnie skumulowały. Tematów, które też się we mnie skumulowały. Aktualnie jestem we Francji, przy granicy z Hiszpanią. I jeżeli chodzi o pracę, to robota jest nawet okej. Nie jest jakaś mega trudna. Nie jest jakaś wymagająca. Jest wręcz przeciwnie, jest mega odmurzająca, bo sprzątam kempingi. Wiem, że ta praca będzie fajnie wyglądała w CV, bo jest to kemping 5-gwiazdkowy i mam nadzieję, że ta praca otworzy mi furtkę do pracy na Islandię. Chociaż w tej pracy widzę, jak bardzo kocham gastronomię, jak bardzo kocham po prostu być w świecie gastro, robić jedzenie, doświadczać ognia, temperatury, mimo że nie lubię lata i gorąca. Tak 40 stopni na kuchni, maksymalnie 50, tylko nie więcej i jest jeszcze do przeżycia. Chociaż te 40 już jest mocno. Ale kocham ten świat gastronomii i chciałabym spróbować gastro za granicą. A tutaj jeszcze doświadczam czegoś takiego jak rasizm na tle narodowościowym. I jest to trudne dla mnie, bo ja jestem osobą, która ma duże poczucie sprawiedliwości. I to jest niefajne, jak nas niesprawiedliwie po prostu traktują. I każą nam robić jakieś bezsensowne zadania, typu umycie rdzy. No ja rozumiem, jest to możliwe, ale potem trzeba to zaimpregnować i w ogóle. A typiara nam każe myć rdzę z grilla i szorować szczotką. Przecież jak zedrzemy tą powłokę, która jest jeszcze dookoła, no to będzie jeszcze więcej tej rdzy. I to jest naprawdę bez sensu. Ale ten temat mnie najmniej boli. Bardzo mnie boli temat związany z moimi rodzicami. Bo od kiedy tu jestem, żadne z nich nie zadzwoniło. Żadne z nich się nie zapytało, jak tam w pracy. Czuję brak zainteresowania. Ogólnie tematy rodzinne są dla mnie trudne, bo tak jak bardzo bym chciała, żeby to wszystko wyglądało inaczej, tak bardzo się staram być naprawdę dobrą córką. W szczególności dla mojego ojca.
Dla ojca, którego nie było u mnie w życiu, bo moi rodzice się rozwiedli. I brakowało mi jednak ojca w życiu. A gdy się przeprowadziłam do niego, to myślałam, że będzie lepiej, że mu pomogę. W sumie mu pomagałam, ale że otrzymam jakieś miłe słowo, jakąś pochwałę, jakąś oznakę, że mnie kocha, jakąś dobrą informację, a nie tylko informację, że robię coś źle, że mogłam coś zrobić inaczej, po co to robię, dlaczego to robię. Takie dowalanie się cały czas. Non-stop. To mnie bardzo boli, bo ja jeszcze w sobie tego nie wyleczyłam. Jestem sparentyfikowana. Role się zamieniły. Często wchodziłam w rolę rodzica. Kolejną rzeczą, która mnie triggeruje, jest fakt mojego powolnego zaangażowywania się emocjonalnego w jakąś relację. I boli mnie to dlatego, że boję się relacji, boję się odrzucenia, boję się zranienia, boję się zaangażowania. Mam styl przywiązania ambiwalentny i wtedy, kiedy ta osoba jest blisko, chciałabym, żeby była daleko, a kiedy jest daleko, chciałabym, żeby była blisko. I bardzo się tego boję. Boję się ponownego zranienia. Było mi z jednej strony bardzo dobrze samej, dalej jest mi bardzo dobrze samej. Ale jednak tam z tyłu głowy jest takie poczucie. Myślę, że jest to związane z tym, że jesteśmy po prostu ssakami. I jest to zapisane w naszym jednak kodzie genetycznym, żeby tworzyć stada. I jest to normalna rzecz, że fajnie byłoby, jakby jakaś osoba była obok, ale jeżeli jest się zranionym i się nie ma takiego zaufania do relacji i w ogóle do ludzi pod kątem relacji, to jest to trudne. Triggeruje też mnie temat stawiania granic. Ja uczę się stawiać te granice. Jest to bardzo trudne dla mnie, a są osoby, które przekraczają moje granice i ja muszę to po prostu skonfrontować. I sama myśl o tym, że muszę to skonfrontować, wywołuje we mnie bardzo dużo emocji, bardzo dużo uczuć, takiego wewnętrznego niepokoju. No bo przecież całe życie byłam uczona tego, żeby jak ktoś cię uderzy w jeden policzek, to nadstaw drugi policzek. Że jak mi coś nie pasuje, to powiedzieć, dobra, nic się nie stało, jest okej. Mimo tego, że ktoś przekroczył moją granicę. Przykład, gdzie chodziłam do szkoły. Już miałam kolorowe włosy. Po 18 zrobiłam sobie pierwszy tatuaż. Miałam wtedy też dużo piercingów w technikum. I była jedna nauczycielka, która mnie gnębiła. Ja w ogóle jestem z siebie zadowolona, bo zrobiłam petycję, podpisały się 3/4 klasy. Zrobiłam wywiadówkę dla rodziców i dla nas, uczniów, o tej nauczycielce. Nawet był taki moment, kiedy ona tak zaczęła kłamać, że ja dostałam ataku nerwicowego. Moja mama zadzwoniła po karetkę, musiał być mi podawany tlen. Zainteresowała się też tym oświata. Ale ostatecznie, kiedy weszło to na taki level, to mój rodzic zamiótł to pod dywan. Wtedy zostały przekroczone moje granice. I po raz kolejny byłam uczona tego, że posiadanie własnego odmiennego zdania jest czymś złym. Jest czymś niedorzecznym, bo przecież jak to? Postawić się nauczycielce? Spróbować wyrzucić ją ze szkoły, kiedy ona jest taka stara? Ale przecież ona gnębi tylko ciebie, mojego ziomka, moją koleżankę i pozostałe kilkadziesiąt osób. I robi coś naprawdę złego. A ja nie mogę na to patrzeć, bo mam to
poczucie sprawiedliwości silne w środku, żeby coś z tym zrobić. Bo przez większość życia doświadczałam niesprawiedliwości. I teraz, jak jestem młoda dorosła, jak to jest w Simsach, bo chcę, żeby świat, w którym się otaczam, był sprawiedliwy. Ja też staram się postępować sprawiedliwie. Kiedy od dzieciaka już jesteśmy uczeni tego, że bycie innym jest czymś złym, posiadanie odmiennej opinii jest złe. A co jeżeli ktoś przekroczy twoje granice i ty powiesz: stop, nie rób tak. I co, to też jest złe? I mam ciągle przez całe życie pozwalać sobie na to, ciągle spychać swoje emocje na drugi plan. Nie chcę tego robić. I ostatnio też miałam taką sytuację, która mi się teraz przypomniała, że właśnie osoba, z którą się spotykam, miała trudny czas i potrzebowała samotności i się zdystansowała. Rozumiem. Każdy z nas przeżywa emocje na inny sposób. Szanuję to, respektuję to, bo jesteśmy osobnymi, odrębnymi jednostkami. Jak to bywa. Jestem z siebie generalnie bardzo zadowolona, że respektuję po prostu zdanie drugiej osoby. Jeżeli ktoś potrzebuje czasu na przetrawienie swoich emocji i w ogóle przespanie się te przysłowiowe kilka dni z tym. Natomiast jeżeli ten kontakt jest cichy przez kilka dni, tydzień, to we mnie też zaczynają narastać pewne emocje. I ja jestem zadowolona ze swojego komunikatu, że powiedziałam to, co czuję. Chociaż miałam wewnątrz siebie coś takiego: nie no, Ula, przestań, przesadzasz. Ale jak byłam nad oceanem, tak spojrzałam w tą wodę i stwierdziłam: no nie, to jest po raz kolejny ten sam schemat. Ten sam schemat, kiedy ja na drugi plan stawiam swoje emocje i to nie jest dobra droga. Bo znowu wybieram kogoś w życiu, ale pod takim niedobrym kątem. Ja chcę wybierać siebie. Ja chcę wybierać swoje emocje, moje decyzje, moje pasje, moje spojrzenie na świat. Chociaż miałabym tymi słowami kogoś zranić, ale byłaby to prawda, to chcę to zrobić, bo będzie to w zgodzie ze mną. I na pierwszym miejscu będę stawiać siebie. I to są moje triggery ostatnie, tutaj w tym mieście. Jestem tutaj już 2 tygodnie i dziwnie się czuję. Nie czuję się tutaj jak w domu, ale jestem na obczyźnie, więc to nic dziwnego, że nie czuję się jak w domu. Mam też nomadzkie życie, co mi też odpowiada. Wczoraj, jak właśnie nie mogłam zasnąć, to jeszcze poszłam na spacer nad ocean. Mi osobiście bardzo to pomaga. Takie gadanie do siebie. Stwierdziłam, że takie gadanie jest coś, co lubię robić, bo myślę, że nie tylko ja mam takie myśli na co dzień. Nie tylko ja mierzę się z tym światem zewnętrznym. Nie tylko ja mam takie programy z dzieciństwa, żeby nadstawiać drugi policzek i dawać ciągle przekraczać swoje granice. A nóż widelec, ktoś poczuje się lepiej po tych moich słowach. Może poczujesz się, że cię rozumiem, bo mam tak samo. Mimo wszystko uważam, że życie jest proste i piękne. Mimo takich triggerów, to najważniejsze jest, co mamy w głowie i w sercu, jak patrzymy na świat, jak go odbieramy. I nie zawsze jest kolorowo. Ale gdyby nie te trudne momenty, to myślę, że byłoby nudno. I takim słowem końca Ci powiem, że dzisiaj mam swój 25. dzień niejarania. Czuję się naprawdę dobrze. Jest mi naprawdę ciężko. O matko, jak jest mi ciężko z tym. Ale z takich rzeczy pozytywnych, które zauważam, to coraz lepiej czuję swoje ciało, coraz lepiej czuję swoje emocje. Fajne jest to, kiedy
zaczynasz walczyć z jakimś uzależnieniem i czujesz, że w końcu przejmujesz kontrolę nad swoim życiem. A ja widzę przede wszystkim to, że lepiej czuję swoje emocje, lepiej czuję swoje ciało. Chciałam powiedzieć, że się wysypiam, ale przecież zaczęłam od tego, że spałam tylko 2 godziny. No ale jeżeli chodzi o statystykę moich przespanych dni, to jest ona lepsza. W sensie coraz mniej mam tych nieprzespanych nocy, a te 2 tygodnie to jest pierwsza taka noc nieprzespana. I sen też jest bardziej jakościowy, sny są lepsze. No i w ogóle to, jak moje ciało reaguje, jak moje ciało mi komunikuje, to, że na przykład ktoś przekracza w danym momencie moje granice, to moje ciało zaczyna mi mówić o tym, moje ciało zaczyna reagować i to jest mega super. Naprawdę, jestem za to totalnie wdzięczna. I myślę, że jest to jedna z lepszych decyzji, jaką dla siebie podjęłam. Żeby w końcu zerwać z tym uzależnieniem. I naprawdę się tego trzymam. I pomaga mi też aplikacja w liczeniu dni bez palenia, więc super wdzięczność. I tak na koniec, mordeczko. Obserwuj siebie. Obserwuj swoje emocje. Obserwuj swoje małe triggery. Może wśród Twoich znajomych jest osoba, która Cię właśnie triggeruje swoim zachowaniem. Może w pracy jest ktoś taki. Usiądź sobie z tymi emocjami, bo pamiętaj, że to Ty ciągle z tym siedzisz. I jeżeli Ty nie przegadasz ze sobą, ze swoim wnętrzem, to ciągle to będzie w Tobie. Czasami też trzeba pogadać z tą osobą, która Cię triggeruje. Na pewno trzeba pogadać z tą osobą, która przekracza Twoje granice, żeby wiedziała, żeby postawić te granice, oddzielić grubą kreską i powiedzieć: ej, mordo, przestań tak robić. To jest niefajne. Twoje zachowanie jest niefajne. Twoje słowa są niefajne. Albo po prostu przestać się z tym człowiekiem zadawać. Bo czasem jest i tak. Ale postaw ludziom granice. Szanuj te granice, obserwuj swoje emocje, obserwuj swoje ciało. Ja ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, żeby po prostu przelewać to jakoś. Czy mówić o tym, tylko mówić o tym na głos, a nie rozmawiać w myślach. Bo często to, co mamy w myślach, to gdzieś tam się gubi w tej przestrzeni. A jeżeli powiesz coś na głos, to Twoje uszy to usłyszą, świat to usłyszy, przestrzeń to usłyszy. Albo przelej to na papier. Ja bardzo lubię pisać. O Jezus, jak ja uwielbiam pisać. I piszę coraz więcej. I jest mi coraz lepiej. I Tobie też to polecam. Ciężko jest się do tego zabrać, ale naprawdę warto. Więc, mordeczko, dziękuję Ci, że jesteś, że byłeś. Życzę Ci miłego dnia i dużo uśmiechu.